Tak wygląda widok z North Cape. Siemka wszystkim, jest dzień niedziela, 10:11 rano. Ja już mam zwinięty obóz, jestem spakowana, zaraz będę tylko jeszcze się szykowała do śniadania i na kawkę w budynku głównym na Nordkapie, bo nie wiem czy wiecie, ale ten vlog wczoraj zaczął się robić strasznie chaotyczny. Czym bliżej północy, tym jakoś mam takie wrażenie, że więcej się wkradło przypadkowości. Znaczy w ogóle to wszystko jest przypadkiem, ale wiecie o co mi chodzi. Co bym chciała wytłumaczyć? Że ten ostatni odcinek, który miałam do przejechania, pan mnie podwoził do miasteczka, którego dalej nie jestem w stanie wymówić, ale potem zmienił zdanie i postanowił, że on mnie zawiezie na sam Nordkap. Ponieważ jest stąd, to też miał specjalne dokumenty uprawniające go do tego, żeby wjechać samochodem za Foriko, ponieważ to normalnie uiszczana jest opłata. Byłam tu już o godzinie 7 wieczorem, mega podjarana i z tych wszystkich emocji też nie nagrałam wczoraj zakończenia, bo praktycznie to wszystko za nie zaczęło schodzić. Ja się poczułam strasznie zmęczona i spędziłam kilka ładnych godzin w budynku głównym, ładując swoje rzeczy i no i tyle w zasadzie, no nic ciekawego. Zostałam tam do pierwszej w nocy, bo budynek jest do tej godziny otwarty, ale w międzyczasie jeszcze, gdzie wszystko praktycznie zaczęło być już zamknięte, bary, restauracje, potrzebowałam jeszcze ciepłej wody, żeby a. sobie rozpuścić lek, a b. żeby nabrać wody do butelki, która mi posłuży w nocy jako termofor. Jakby czekając już nawet nie na swoją kolejkę, no bo było zamknięte, ale na uprzejmość ludzi, że mi jeszcze naleją tej wody, chłopacy za barem zaczęli rozmawiać po polsku. Nie wiedząc, że ja też rozumiem i mówię, no iśmy się zgadali tak właśnie. Jeśli będziecie tu kiedyś na Nordkapie i będzie szansa zbić z nimi piątkę, to zróbcie to, bo to są bardzo fajni ludzie, którzy mnie do tego półlegalnie nakarmili. Po prostu oddając resztki, które i tak miały być do wyrzucenia, ale ja miałam super ekstra kolację za Foriko, a wiadomo, w podróży się w ogóle nie odmawia jedzenia nigdy. Przynajmniej ja tego nie robię, więc mega, mega dziękuję. Jest moc. No i dobrze, i o tej pierwszej w nocy ja już stamtąd wyszłam, rozbiłam sobie namiot w mega fajnym miejscu, nikt mi nie przeszkadzał w nocy, nie było zimno. Myślałam, że to będzie najgorsza noc, albo przynajmniej jedna z najgorszych nocy w moim życiu, że będzie obrzydliwie, że popada się, że będzie zimno, że mnie przewieje. A tu się okazuje, że ja się wyspałam, że było ok, że jeszcze w ogóle ten termofor sprawił się tak, że nie mogło być lepiej. No i tyle. No i to jest chyba to, co chciałam wyjaśnić. Nie wiem, czy to poszło gładko i sprawnie, ale nieważne. Już teraz to wszystko nieważne. Ja jestem mega wdzięczna wszystkim i nie wiem, całemu światu chyba w tym momencie. Idę na śniadanie, a potem kierunek dom, Finlandia. Dobra, 11:55, zaczynam łapać stopa na południe, bo już na północ byłoby trudno. Może jakiegoś jachtostopu może. No i dlatego też jestem zdana na łaskę i niełaskę wszystkich kierowców, którzy właśnie są na parkingu. O, czekajcie, jedzie coś. Próbujemy.
12:06, pan w autobusie się zatrzymał i bierze mnie do najbliższego miasteczka, czyli jakieś 30 km do przodu. Tak wygląda pusty autobus. I 12:49 i w tych pięknych okolicznościach przyrody będę czekała na wyjazd z miasteczka, żeby dojechać przynajmniej przez te wszystkie 3-4 tunele, które tutaj są, żeby się wydostać z wyspy, a jeden z tuneli jest w ogóle pod wodą. O, to taka ciekawostka. Dobra, wyłączam się bez odbioru. Ale nie ma tutaj miejsca dobrego do łapania stopa, więc muszę się chociaż kawałeczek przejść. Jest tylko jedna droga, więc też nie ma za dużo wyboru, ale chociaż żeby się ci kierowcy mieli jakoś tak bezpiecznie zatrzymać. Nie. A tam jeszcze leży śnieg na górze. 13:17, Państwo złapani po drodze, jak szłam. Państwo ze Szwecji i teraz oni jadą do Alty, a ja muszę zobaczyć na mapie, jak to mi się będzie układało po drodze. Jest godzina 16:33, jestem w Alcie, czyli dalej Norwegia, bardziej na zachód, ale z tego miasta prowadzą aż 2 drogi do Finlandii, więc właśnie idę do rozwidlenia. Miasto jest co prawda bardzo, bardzo długie, bo ma prawie 10 km, a ja mam do przejścia jakieś 6, ale spoko. Może po drodze kogoś się uda złapać na podwózkę. A jeszcze chciałam sprostować, że ci Państwo, którzy mi teraz zabrali, to nie byli ze Szwecji, mieli tylko szwedzkie blachy, a byli z Czech, więc takie oto zaskoczenie. No nic. Idę, chowam kamerę, bo mi już ręka boli. Pa! Jest 17:52, pan mnie zgarnął z ulicy, podwozi mnie troszkę na drogę E45, czyli będzie ta krótsza droga do Finlandii. Może mniej uczęszczana, no ale zawsze do przodu. Jest godzina 18:16, ja mam 155 km do granicy. Ruch jest co prawda mały, ale może niewykluczone, że ktoś się znajdzie i zabierze. Nie zabrali. Muszę zrobić jakieś jedzenie, bo się właśnie zorientowałam, że jadę ostatni raz. To widzimy się potem i widzimy się, mam nadzieję, dalej. Jest 18:36, właśnie pan kierowca ciężarówki mnie zabrał. Pan jest z Finlandii i właśnie jedzie do Utsjoki. Będę w Finlandii dzisiaj. Jest godzina 1:10 w nocy, a w zasadzie jak zresztą widać, to jest jeszcze dzień. 1:10 po stronie norweskiej, idę właśnie na most do Finlandii, do Utsjoki, tak się nazywa miejscowość, a w zasadzie wioska. Jedna z najbardziej położonych na północ w Finlandii. Jechaliśmy chyba 7 godzin, bo co? No bo na początku trzeba było wrócić po jakieś paczki, więc 40 km w jedną, 40 w drugą, to już 80, czyli ciężarówką jadąc to jest trochę długo, a potem jeszcze była 45-minutowa przerwa, no bo tak trzeba robić, więc przynajmniej dostałam jedzonko. No, a teraz idę się gdzieś rozbić i jutro rano pewnie się na pewno się nie ruszę,
tylko dopiero gdzieś po południu. Wow, ale to fajnie wygląda. Jeszcze nie widać, ale zaraz zobaczycie. No i teraz kombinuję, żeby nie wracać jakąś inną drogą do Turku, żeby się nie trzymać tego brzegu zachodniego, którym jechałam, tylko może jakoś inaczej się uda.